Ceny nieruchomości można przewidywać i analizować. Z tego filmiku dowiesz się, jak obrać odpowiednie podejście do takiej analizy. Powiem Ci o dwóch czynnikach, które ja biorę pod uwagę, które pomagają mi zarabiać i Tobie też pomogą zarabiać albo nie tracić. Jeżeli Ty posiadasz nieruchomość nie w celach inwestycyjnych, to brak straty jest równie istotny. Potem omówimy jeszcze jeden wskaźnik, który może dokumentnie, totalnie odwrócić ją do góry nogami. Ale to w ogóle nie będziemy zajmować się lokalizacją. Lokalizacja to taki truizm, że come on, lokalizacja nawet nie zbliża nas do sedna tematu. Ja jestem Darek i zawodowo zajmuję się mieszkaniami. Znam się na nich, kupuję je szybko i za gotówkę od ludzi takich jak Ty. Może kiedyś spotkamy się u notariusza? Szukaj danych kontaktowych w opisie tego filmu. No to co, startujemy. Rynkiem nieruchomości, tak samo jak prawie każdym rynkiem, rządzą dwa odwieczne prawa: popytu i podaży. Jeżeli popyt i podaż się mniej więcej równoważą, no to ceny pozostają stabilne, ale jeżeli jeden z tych wskaźników zaczyna iść do góry, dominować nad drugim albo spadać, no to zaczynają się różnice w cenach. Popyt rośnie, podaż zostaje na tym samym poziomie, ceny rosną. Chyba rozumiemy zasadę. W jaki sposób to się przekłada na rynek nieruchomości? Zaraz to omówię, a potem spróbuję zanalizować obecną sytuację i to, co może nas czekać w kilku najbliższych latach. Najpierw zajmiemy się popytem. Najważniejszą rzeczą, która reguluje popyt, jest dostęp do pieniędzy. A jeżeli rozmawiamy o dostępie do pieniędzy, no to możemy tę kwestię rozbić na 3 podpunkty. Najpierw zajmiemy się stopami procentowymi. W tej chwili mamy okres wyjątkowo niskich stóp procentowych i wyjątkowo taniego kredytu. Ale musicie wiedzieć, że nie zawsze tak było. Właściwie od ponad 20 lat mamy nieprzerwany, praktycznie oprócz jakichś tam małych korekt i fluktuacji, okres spadku stóp procentowych aż do obecnie rekordowego poziomu 0,1%. Zapamiętaj ten wykres, niedługo do niego wrócimy. Kolejne dwa czynniki to bezrobocie i przeciętne wynagrodzenie w gospodarce. Wiadomo, czym więcej osób pracuje i czym więcej osób zarabia, tym więcej jest pieniędzy na rynku, które mogą zostać spożytkowane na zakup nieruchomości. No i często tak jest, no bo nieruchomość to jedna z podstawowych potrzeb ludzi. Na wykresie, który Wam pokazuję, widać, że od ponad 17 lat, od historycznego poziomu ponad 20%, stopa bezrobocia konsekwentnie spadała aż do obecnego poziomu 6,1%. Warto zwrócić uwagę na to, że to nie jest najniższy poziom bezrobocia w historii. Był trochę niższy, około 5%. Czy to pokazuje już zmianę trendu spowodowanego pandemią, czy to jakaś chwilowa fluktuacja? No to do moich wniosków jeszcze przejdziemy w kolejnej części filmu. A teraz pokażę Wam fajny wykres przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, czyli tej średniej pensji, której nikt nie widział na oczy, a która wychodzi z badań GUS-u. Jak widzicie, też od około 20 lat nominalnie cały czas wykres pnie się do góry, no i wygląda to nawet imponująco, prawda? Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na popyt i który warto rozważyć w każdej sytuacji każdego roku, no to jest saldo migracji. I tej z zagranicy, i tej wewnętrznej. No i tutaj jak dotąd największymi wygranymi oczywiście były duże miasta. Saldo migracji zagranicznej dla całej Polski było dodatnie w ostatnich 5 latach, o ile dobrze pamiętam, no ale to się nie rozkładało równomiernie. No i migracje wewnętrzne, tak samo ludzie z mniejszych miejscowości przeprowadzali się do dużych miast, także
popyt w dużych miastach był duży i niezagrożony. A co z podażą? No to tutaj mamy oczywiście dwa segmenty rynku, rynek pierwotny i rynek wtórny. Za rynek pierwotny odpowiadają deweloperzy, no i oni swoje inwestycje mają często zaplanowane na wiele miesięcy, jeżeli nawet nie lat do przodu. Podaż na rynku wtórnym, jakkolwiek brutalnie to nie zabrzmi, jest niestety powiązana z poziomem śmiertelności w Polsce. W Polsce każdego roku, normalnego roku, umierało około 400 000 osób. Zanim zacznę mówić o swoich przemyśleniach i nieśmiałych prognozach na przyszłość, muszę Cię właśnie teraz poprosić o danie łapki w górę temu filmikowi i o skomentowanie. Przed nami jeszcze ten jeden bardzo ważny wskaźnik, który może nie wzięty pod uwagę bardzo dużo namieszać i zmienić nasze myślenie o cenach. Także zostań ze mną. No i zaczniemy od tej śmiertelności brutalnej. Piramida wieku dla Polski nie napawa optymizmem. Doskonale widać z tego wykresu, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Ten efekt może niestety spotęgować pandemia koronawirusa, a raczej zapaść służby zdrowia, którą spowodował koronawirus. W ostatnim kwartale Polska zanotowała ponad 10 000 ponadprogramowych zgonów, ponad przewidywania i ponad to, czego bezpośrednią przyczyną był koronawirus. Według mnie osobiście to jest efekt właśnie zapaści służby zdrowia, a na to szczepionki nie będzie, więc obawiam się, że te dodatkowe dziesiątki tysięcy osób, które umrą wcześniej, no niestety te dane będą nam towarzyszyć w najbliższych kwartałach czy latach, więc według mnie w tej kategorii podaż będzie rosła. Deweloperzy nie mogą jakoś drastycznie zmniejszyć podaży nowych mieszkań. No tak jak mówiłem, już wszystko mają zaplanowane do przodu, a zresztą ten biznes wymaga ciągłego działania. Podaż mieszkań będzie na stabilnym poziomie akurat w tym segmencie. No dobrze, a co z popytem inwestycyjnym? Bo ten temat myślę, że wszystkich grzeje. No cóż, na dwoje babka wróżyła. Jednymi z dużych przegranych są ludzie działający na rynku turystycznym. Branża lotnicza czy turystyczna w ogóle myślę, że bardzo długo nie wróci do poziomu sprzed pandemii, więc przynajmniej na razie tę część popytu myślę, że możemy uznać za straconą. No ale to nie tylko krótki termin, także taki normalny, długoterminowy wynajem ucierpiał. Mam na ten temat film na swoim kanale, także tutaj w prawym górnym rogu daję do niego link. Zobacz sobie wywiad z inwestorem, który ma problem z wynajęciem pokoi na długi termin. Co z popytem ludzi z zagranicy? No myślę, że w najbliższych miesiącach czy kwartałach nie będzie tutaj z tej strony dużej presji. Duże miasta pewnie się obronią i dosyć szybko ściągną tam ludzie do pracy. Mniejsze miasta no już mogą mieć trudności ze ściągnięciem z powrotem takiej samej ilości osób z zagranicy, plus będą się borykać z tym, że ich własni mieszkańcy, że ich mieszkańcy będą wyjeżdżać do dużych miast. Bezrobocie. Jesteśmy w samym środku kryzysu, a on jeszcze będzie trwał. Wydaje mi się niestety, że bezrobocie będzie rosło i to będzie wpływało na mniejszy popyt na mieszkania. Pamiętacie, że obiecałem powrót do tego wykresu? No to właśnie pokazuję go Wam jeszcze raz. To są oczywiście stopy procentowe w Polsce. Mamy ten rekord niskości stóp procentowych. Jak długo to potrwa? Ja nie do końca ufam polskim politykom i nie wydaje mi się, że jesteśmy w stanie sami prowadzić własną politykę monetarną, dlatego zajrzałem, jak sprawa ma się w Stanach Zjednoczonych. Tam już ogłoszono, że bliskie zeru stopy procentowe będą obowiązywały przynajmniej do końca
2023 roku, a być może dłużej. Czy tak samo będzie w Polsce? No, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to pewnie tak, a ten czynnik tutaj bardzo mocno będzie wpływał na to, że ceny nie będą pewnie spadać, jeżeli dostęp do kredytu i jego cena będzie niska, przynajmniej do 2023-2024 roku. A co wydarzy się potem? No bo gdyby tak teraz spróbować odwrócić ten wykres, tak. W jaki sposób go tam odwrócę i co widzimy? Mieliśmy rekordowo niskie stopy i jedyna droga teraz to droga do góry. A jeżeli po 2023 czy 2024 stopy procentowe będą rosły, to wyobraźcie sobie, co by było, gdyby wróciły do poziomów sprzed kilku czy kilkunastu lat. No cóż, wtedy dostęp do kredytowania byłby bardzo mocno ograniczony, a pieniądz byłby bardzo drogi, no to już byłby niezły kryzys. W ten sposób doszliśmy do ostatniego czynnika, czyli średniego wynagrodzenia. Widzieliśmy, jak ten wykres rósł. Czy pomimo kryzysu i wzrastającego bezrobocia według mnie te wynagrodzenia spadną? No niestety nie. Rząd nie pozwoli, żeby ubyło nam pieniędzy w portfelu, także najprawdopodobniej nominalnie te kwoty będą nawet rosły. No ale będziemy mogli sobie za te pieniądze mniej rzeczy kupić, po prostu te pieniądze będą mniej warte. No i tutaj właśnie doszliśmy do tego punktu, do tego wskaźnika, gdzie pies jest pogrzebany. Z tej mojej analizy wynika tak mniej więcej cały czas, że ceny przynajmniej powinny wyhamować, albo może jakaś lekka korekta powinna teraz nastąpić, z perspektywą, że za 3-4 lata od teraz, jeśli 2023-2024, może być jakieś tąpnięcie w stopach procentowych i jakieś tam ruchy cenowe w dół. Czy tak się wydarzy? Pewnie nie, bo niestety na ten moment, kiedy nagrywam ten filmik, mamy rekordową inflację w Polsce na tle całej Unii Europejskiej. To jest 3,8%. To znaczy, że każdy 1000 zł odłożony rok temu już jest znacząco mniej warty. Dlatego pomimo tych czynników, które być może powinny hamować wzrost cen, nominalnie będziemy widzieć, że ceny będą zostawać takie same albo będą nawet rosnąć, ale to według mnie nie będzie wskaźnikiem tego, że ceny nieruchomości rosną, tylko że pieniądz tanieje. Nieważne, kiedy wykonujesz swoją analizę, no i tak chcąc ustalić cenę nieruchomości czy cenę nieruchomości, spodziewać się, czy będzie rosła, czy malała, twojej prywatnej czy inwestycyjnej, i tak musisz wziąć pod uwagę popyt, podaż i inflację. Jestem pewien, że docenisz te dwa filmy, które tutaj właśnie w tej chwili pojawiły się koło mnie. No i co, subskrybuj mój kanał, tutaj gdzieś na mnie się pojawi logo Kupujemy Brzydkie Mieszkania. To zostaniemy w kontakcie, mnóstwo super wiedzy na tym kanale już niedługo, w każdą środę i niedzielę o 18:00. Cześć!